Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejną aktualizację mojego projektu, w którym zużywam kosmetyki do makijażu. Wydawałoby się banalne, ale w dobie, kiedy przyświeca nam idea, że kosmetyki są po to, aby je używać, a nie zużywać, żebyśmy kupowali jak najwięcej nowości, wydaje mi się, że taki projekt ma jeszcze głębszy sens. W Project Pen wybieram sobie konkretne kosmetyki, na których się koncentruję, tak aby po prostu zużyć je do końca. Dzięki temu nie marnuję kosmetyków, zużywam więcej produktów, kupuję mniej, bo zauważam, jak długo zużywa się konkretne, poszczególne produkty, szczególnie prasowane, i dzięki temu po prostu uważam, że moje funkcjonowanie jest bardziej zrównoważone. I mimo, że jako wizerzystka i influencerka mam kosmetyków naprawdę sporo, to chociaż w ten sposób staram się znaleźć jakiś fajny balans. Ale wiem, że ogromna ilość kosmetyków to nie jest tylko mój problem i problem influencerów, ale również zwykłych użytkowników, którzy po prostu mają wszystkiego przesyt, więc zachęcam Was do tego, aby zobaczyć, jak mi idzie zużywanie. Może trochę Was to zmotywuje do tego, żeby korzystać również w ten sposób z Waszej kolekcji. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co udało mi się zużyć, a to było naprawdę bardzo owocne, to był naprawdę bardzo owocny miesiąc, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Przyznam Wam, że w ogóle się nie spodziewałam, że w tym miesiącu uda mi się tyle zużyć. Tak jak patrzyłam na te produkty, co tam mi się kończy i tak dalej, to tak może jeden, może dwa, a mamy tutaj znacznie więcej. Nawet nie wiem, ile, zaraz sobie policzymy. Zacznijmy sobie od wyzwania, które udało mi się osiągnąć, ponieważ w Project Pen możemy wrzucać kosmetyki po prostu do całkowitego zużycia, albo robić sobie jakieś wyzwanie, żeby po prostu nasze kosmetyki rotowały, żeby były zużywane i tak dalej. Więc moim wyzwaniem było zrobić denko w tym rozświetlaczu z RMS Beauty, tak żeby dosięgnąć dna, ale nie żeby całkowicie zużyć kosmetyk. No i słuchajcie, udało mi się. Już tak naprawdę w poprzedniej aktualizacji widziałam, że jestem bardzo blisko tego denka i niewiele tam brakuje, więc to było kwestia kilku użyć, żeby już to denko było takie wyraźnie widoczne. No i potem jakby używałam cały czas do momentu nagrywania tej dzisiejszej aktualizacji, więc to denko się jeszcze tylko troszeczkę pogłębiało. No, uwielbiam ten rozświetlacz, to jest chyba jeden z moich ulubionych kremowych rozświetlaczy. Przepiękny, fajna konsystencja, no i myślę, że chętnie sobie wrócę do niego na przykład w dalszych tam jakichś miesiącach wyzwania, żeby na przykład sobie to denko pogłębiać. Także fajnie, że udało mi się osiągnąć cel. Możemy sobie ten kosmetyk zamienić na jakiś inny, ale tym zajmiemy się pod koniec odcinka. Lecimy dalej z denkami. Teraz już denka, tutaj mam takie pudełeczko, w którym trzymam sobie właśnie zużyte kosmetyki w danym miesiącu, więc mogę na początku pochwalić się, że zużyłam krem BB Sensu Mare Algotone. Jest to bardzo fajny krem BB dla mojej skóry, która jest tłusta, która bardzo szybko się wyświeca. Wiele kosmetyków, szczególnie takich nawilżających, waży się, a ten BB, on był taki lekko zastygający i fajnie się utrzymywał na mojej skórze. Przez długi czas, w zasadzie prawie że cały miesiąc, musiałam go nabierać, wiecie, w ten sposób, że po prostu brałam tą rureczkę i tak sobie nakładałam, bo już nie chciało za bardzo się pompować, ale takie ostatnie chyba 2 użycia włożyłam tam pędzelek, poświęciłam i tak wiecie, próbowałam wygrzebać wszystko. Nie wiem, czy dacie radę to coś tutaj zobaczyć, ale naprawdę bardzo fajnie udało mi się wyczyścić w środku ten krem BB, więc wydaje mi się, że spokojnie mogę go określić jako denko, bo tutaj brzegi są i dno samo w sobie jest naprawdę już czyściutkie. Może tutaj u góry troszeczkę jest, ale to bardzo już ciężko nabrać, bo już nie mam takiego narzędzia, które po prostu by złapało, że tak powiem, to wszystko tak aż tutaj po boczkach. Ja uważam za zdenkowane, za skończone, bo do takiej, wiecie, doszłam do momentu, gdzie funkcjonalnie jestem w stanie wyciągnąć coś z opakowania. Także jestem mile zaskoczona, że udało mi się zużyć, bo tak jakoś nie chciałam się koncentrować tutaj na początku roku na jakichś produktach do cery, a jednak udało mi się. Także może znajdziemy sobie jakiś zamiennik, tak żeby
podmienić sobie coś do twarzy. Udało mi się również zużyć, słuchajcie, Inglot Body Art Adhesive, czyli naszą bazę podbłyski z Inglota. Uważam, że jest to jedna z lepszych baz podbłyski, jaka jest dostępna na rynku, bo świetnie przykleja i nie rozpuszcza makijażu, tak jak na przykład u mnie robił to NYX Glitter Primer. W każdym razie udało mi się ją zużyć, nie rozkrajałam jej, bo tutaj bardzo szybko by to zaschło. Końcóweczkę, jak chciałam wycisnąć, to już tak wycisnęłam sobie dosłownie odrobinkę do jakiegoś tam słoiczka, bo nie było to funkcjonalne, żeby wiecie, tu wyciskać, nabierać i robić na oko, tylko taką odrobinkę po prostu do takiego malutkiego słoiczka sobie wycisnęłam, ale też zużyłam wszystko, a taka totalna końcóweczka też już mi bardzo szybko po kilku dniach zaschła, więc rozkrajanie tego nie ma sensu. Uważam, że wycisnęłam maksimum z tej malutkiej tubki, która jest bardzo, bardzo wydajna i czy kupię ponownie? Jeśli będę potrzebowała bazy podbłyski, to tak. Natomiast właśnie zastanawiam się, czy nie dałabym radę sobie bez niej, bo większość cieni aktualnie mam w tak dobrej jakości, tak pięknie błyszczących, że one nie potrzebują jeszcze dodatkowej bazy, ewentualnie podsypkie pigmenty, więc pomyślę, zastanowię się, w każdym razie gdybym miała kupować coś pod błyski, to zdecydowanie to. Udało mi się również zużyć nie jeden, ale 2 korektory, słuchajcie. Oba to są Expert rozświetlający z Glam Shopu, odcień 1 i 3, który ja sobie mieszałam, bo jedynka była ciutkę za jasna, trójka była ciutkę za ciemna, więc ich kombinacja tworzyła dla mnie idealne combo. No i że to nie były jakieś bardzo nowe kosmetyki, to udało mi się już zużyć je i one po prostu dalej się nie wykręcają. Tutaj nawet słuchaj, takie przeskakiwanie, no nie? Że one już po prostu nie kręcą się dalej, że tak powiem, te mechanizmy, nie wyciskają. Tutaj też jest tylko takie klikanie i nic na pędzelek nie wychodzi. Także oba korektory są zużyte. Mam w zamian już wyciągnięty kolejny, ponieważ miałam po prostu na początku roku, wybrałam sobie, że chcę wszystkie 3 zużyć, także wróciłam sobie do odcienia numer 2. Także fajnie, że te korektory udało się zużyć. I ja już zauważałam, że one troszeczkę mnie jakby drażniły pod okiem, w sensie jak nakładałam, to było wszystko ok, ale wieczorem czy po południu, jak zmywałam makijaż, to czułam takie jakieś lekkie swędzenie w kąciku i wydaje mi się, że właśnie robiły mi to te korektory, więc może już był ich czas, może już gdzieś tam ten termin ważności był troszeczkę po czasie. Na szczęście 2 mi tego nie robi, ale te już robiły, więc spoko, więc cieszę się, że udało się zużyć bez tego, że się zepsuły. Jakoś tak brzydko to powiedziałam, ale wiecie, o co chodzi. Czasami jak w potoku myśli i słów próbuję, wiecie, coś sensownie powiedzieć, to słowa się plączą. Ja nie przygotowuję sobie scenariusza idealnie, chcę, żeby to było naturalne. No i takie czasami śmieszne buby robię, że tak powiem, lingwistyczne. I kolejny, słuchajcie, produkt to jest puder. Też się trochę zaskoczyłam, że to już, ale tak, puder ze Stars i Bryska. Fajny puder, słuchajcie, kurczę, bardzo mi podpasował i słuchajcie, jak dobrze pamiętam, to jest on bez talku, a naprawdę ładnie wygładzał i całkiem fajnie utrzymywał u mnie mat jak na puder beztalkowy, więc no mam trochę, wiecie, do zużywania tych pudrów, ale będę go miała w pamięci, że on naprawdę fajnie mi się sprawdził. No i tutaj możecie zobaczyć, z tej strony robiłam sobie zaznaczenia, jak mi idzie progres i tutaj już mam całkowite denko. Wyciągnęłam sobie też ze środka, jak to się nazywa, w środku było, no wiecie, takie coś, gdzie to położyłam, tu jest, takie coś, taka rajstopka ochronna. Wyciągnęłam ją sobie, bo już mi ciężko było nabierać i nabierałam sobie po prostu, tak wiecie, puszkiem. O, może jeszcze ciutka się tutaj uda dopudrować, bo ta strefa T to u mnie bardzo szybko się wyświeca. W każdym razie jest pusto. Mamy kolejny makijażowy sukces. U mnie pudry to wiecie, że u mnie pudry schodzą jak bułeczki świeże, bo ja jestem pudernica. No i słuchajcie, ostatni kosmetyk, tak, ostatni, to jest błyszczyk, a raczej olejek. Ten od Belle i Red Lipstick Monster. Ja trzymałam go sobie w łazience, żeby regularnie po niego sięgać, bo jak tutaj mam w tym moim makijażowym kąciku, to czasami wiecie, a to takie usta, a to śmakie i dużo rzadziej na pewno używam wtedy błyszczyków, a jak mam gdzieś tam w salonie czy w łazience, to jakoś tak częściej sięgam, właśnie szczególnie kiedy nie mam makijażu, chcę po prostu nawilżyć usta. Wyciągnęłam z niego stoper, chociaż miałam zużywać takie kosmetyki
po prostu do stanu używalności. Jak już ciężko się nabiera, to wywalam. Ale wiecie co, jak ja widzę, że tyle tego jeszcze jest tutaj i tyle tego jeszcze jest tutaj, nie mam serca po prostu tak tego zostawić. Więc wyciągnęłam stoper, tu z góry sobie wszystko wydłubałam i tutaj nawet z dołu, słuchajcie, wzięłam sobie raz szpatułkę i tak troszeczkę zebrałam do boku, żeby też zużyć, więc tutaj widzimy, że jakby troszeczkę tego jest, ale jak zobaczymy do środka, to widzimy, że jest takie brzeszki dosłownie są. No dałoby się coś tam wyciągnąć, może jeszcze szpatułką, ale ja uważam, że to jest skończone, bo to... No jak ja mam to aplikować? No jeszcze szpatułkę brać do łazienki i szpatułką to robić, myć potem tą szpatułkę. Nie wiem, bez sensu. Bez sensu, mam dużo kosmetyków do ust, więc też nie skupiam się, żeby wyskrobać absolutnie wszystko. Ja uważam za skończony, bo tutaj praktycznie wszystko jest zużyte i w środku mamy piękny prześwit. Widzimy, brzeszki są czyściutkie i środeczek też czyściutki. Także ja uważam za skończony. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o denka, to mamy tak, 1, 2, 4, 5, 6. Mamy w tym miesiącu 6 denek. To jest wspaniały wynik. Jestem przezadowolona. No i osiągnęliśmy jeden cel w tym rozświetlaczu. Więc tak jak mówiłam, wybrałam sobie kolejny korektor do zużywania i jest to również ekspert rozświetlający w odcieniu 2. Miałam go też do projektu wrzucony, ale chciałam po prostu po kolei. Najpierw zużyć sobie te, a potem przejść sobie do tego i do tego już przeszłam... Z 1,5 tygodnia na pewno już go używam. Także zużywa mi się spoczko, póki co cały czas maluję, piszę, jestem z niego zadowolona. W ogóle bardzo lubię te korektory. One chyba są wycofane, ale świetne były, szkoda. Także zużywam sobie, jest okejka, nie widać progresu, więc takich opakowań nie lubię, że nie widać w Product Pen, jak nam idzie zużywanie. Jeżeli chodzi o moje bazy, słuchajcie, do twarzy, no to mam tutaj ten CC od Herboria. No w tym miesiącu użyłam go raz albo dwa, bo głównie skupiam się na tej drugiej bazie, na tej matującej, także to jest tak, wiecie, okazjonalnie troszeczkę oszczędzam, bo i tak będę musiała kupić sobie kolejne opakowania, jak to mi się zużyje, więc to jest po prostu takie, żebym wiedziała, że muszę to w tym roku zużyć, żeby się mi nie zepsuło, ale nie spieszy mi się. Także ze 2 razy użyłam i tyle. Natomiast tej bazy użyłam znacznie więcej, nie wiem dokładnie ile, no bo nie zapisuję sobie tego, ale myślę, że około 10 razy na pewno. I tutaj możemy zobaczyć, że delikatnie mi się tutaj zagłębiło, wypłaszczyło to opakowanie. Na pewno troszeczkę tutaj jeszcze powietrza jest, ale no tak wiecie, jeszcze mam czas, żeby tak wyciskać wszystko dokładnie. Także jest ona troszeczkę jakby ściśnięta, jeżeli chodzi o tubkę, troszeczkę nam się zwęziła, ale tutaj jeszcze jest całkiem sporo produktu i jak patrzę pod światło, to tak wiecie, tu i tutaj jeszcze jest go całkiem sporo, ale jest to, wiecie, fajna taka nie za duża tubka, przyjemna baza, jakby dobra do mojej skóry, no bo jest matująca, więc mi się dobrze sprawdza. Zużywam i jeszcze na pewno przede mną trochę zużywania, nie wiem, pewnie z pół roku albo coś koło tego, szczególnie, że nie używam dużo, bo to jest wielkość... Dobre pytanie, jaka to jest wielkość? No szkoda mi, że tak powiem, wyciskać, żeby Wam pokazać, ale użyłam jej naprawdę niedużo, w szczególności tutaj w strefie T ją nakładam. Jeżeli chodzi o pudry, no to zużyłam puderek od Starsów, a jeżeli chodzi o woalkę, która jest moim drugim pudrem policzkowo-czołowym, to prezentuje się tak. Myślę, że progres jest naprawdę bardzo fajny. Widzimy, że zwiększyła się tutaj widoczność tych pierścieni w środku, tej wypiekanej wypraski, także idzie całkiem dobrze. Jak właśnie dosięgnęłam tego dna, to teraz fajnie widać ten postęp, szczególnie na zdjęciach porównawczych, fajnie to widać, więc jestem zmotywowana, że to faktycznie się zużywa. Puder jest świetny i naprawdę uwielbiam go na policzki, bo daje taki bardzo naturalny efekt, taki miękki, jakby nieprzypudrowany. Super, bardzo lubię ten puder. I tutaj widzimy, że zaczynam sięgać już tego 4. kręgu. Wcześniej były chyba 3 widoczne, teraz te 3 się pogłębiły i zaczyna być widoczny 4, także progres jest, używam bardzo regularnie, niemalże przy każdym makijażu, więc może nawet około 20 razy w tym miesiącu użyłam. Pisaczek z NYXa do brwi wciąż piszę
idealnie. W ogóle to jest po prostu jakiś terminator dla mnie, nie? Ale uwielbiam używać tego pisaczka, więc wcale nie jestem zdołowana faktem, że on mi się nie chce zużyć. Wręcz przeciwnie, to jest po prostu taka moja codzienna rutyna, że on tutaj w moim życiu jest. I jeszcze wydaje mi się, że spokojnie jeszcze, nie wiem, miesiące będę go używać, bo nawet nie zauważyłam, żeby jakoś słabiej malował, czy zacinał, czy coś. Nie, wszystko jest petarda, także może mało ekscytujące, ale jest ten produkt tutaj ze mną. Ale za to bardziej ekscytujące jest update odnośnie mojego żelu do brwi z Claresy, bo słuchajcie, już dzisiaj jak malowałam się do nagrania filmiku, musiałam wyciągnąć stoper, bo tak naprawdę od kilku dni już walczę z nim, tak, że po prostu wydłubuję po prostu z brzegów i kręcę tym aplikatorem i nic się nie nabiera, więc postanowiłam dzisiaj, no nie pomalowałabym nim brwi, gdybym tego nie zrobiła. Wyciągnęłam sobie stoper, żeby wydłubać jeszcze trochę tej zawartości, bo wiedziałam, że pewnie, widzimy, tu u góry zwykle się zbiera nam produkt i tutaj na dole, także teraz będę miała możliwość go poużywać i pozużywać właśnie to, co było wszystko na brzeszkach, póki mi nie zaschnie, no bo jak się wyciągnie stoper, to na pewno znacznie szybciej te produkty zasychają, ale póki nie, to będę używać i myślę, że jest to taki dosyć szybki goal do wygrania, nie? Że to już jest końcówka ewidentna, tylko muszę po prostu powygrzebywać brzeszki i żel jest skończony, więc być może właśnie w tym miesiącu uda mi się go skończyć. Trzymajcie kciuki, jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Inglot Duraline użyłam w tym miesiącu raz teraz do tego makijażu. Jakoś tak po prostu nie miałam potrzeby, jest to naprawdę malutka ilość, końcóweczka, ale użyłam dosłownie jeden raz. Jakoś nawet nie pamiętałam o nim, że on tutaj jest, dziś mi się zawiruszył. Ale mam też taką ciekawostkę dla Was do przekazania, bo może pamiętacie ten pisaczek, który ja wrzuciłam już raz do denek i wyciągnęłam go z denek, ponieważ jedna z moich widzek oświeciła mnie, że można, słuchajcie, ten pisaczek sobie wyciągnąć zobaczcie, i można to obrócić. No i jak teraz obrócę na stare tory, to zobaczycie, że faktycznie jest to ta taka końcówka, którą ja przycinałam sobie, bo już nie malowała i ona już mi nie chciała nic w ogóle, że tak powiem, robić. Więc ją sobie wyciągnęłam, obróciłam i faktycznie ta końcówka jest też taka tak samo zaostrzona, więc włożyłam ją sobie w drugą stronę i maluję piegi właśnie tą końcówką. Ale muszę Wam powiedzieć, że już ten czubeczek, zresztą zobaczcie, no on nie, no tutaj może jakaś jedna kropeczka, on nie maluje już, nie? Więc ja tak boczkiem muszę malować, żeby w ogóle coś tutaj się namalowało tych piegów. Także to też już jest jakby drugi raz końcówka, nie? Druga końcówka. Ale bardzo go lubię, więc to nie jest tak, że ja po prostu, nie wiem, mam jakiś tam syndrom sztokholmski czy coś, bo mi często piszecie, że go mam. Po prostu ja bardzo lubię ten pisak, więc bardzo chętnie sobie go wyciągnęłam i zużywam jeszcze raz. To jest totalna końcówka. To ja już dzisiaj po prostu tak bokiem musiałam malować, żeby te piegi namalować, więc może jeszcze kilka razy mi się uda zużyć, więc taka, powiedzmy, dodatkowa aktualizacja odnośnie tego pisaka. Jeśli chodzi o tusz do rzęs Joy, bardzo dobrze mi się sprawdza, póki co dobrze maluję, bardzo go lubię. Jest cały czas maluję. Jakoś tak nie po kolei dzisiaj idziemy, ale co tam. Bronzer, słuchajcie, prezentuje się w ten sposób i jest naprawdę zacnie. No kurczę, to wygląda po prostu przegenialnie i jestem już mega blisko, żeby dosięgnąć tak zwanego side pan, czyli takiego bocznego denka, tak? Dotknęłam tutaj denka, zrobiłam duży pępek w środku, a teraz już zbliżam się do tego, że tutaj pojawi mi się za chwilę side pan, czyli taki boczne właśnie denko. I tak staram się też właśnie tym pędzelkiem tak troszkę bardziej tu u góry, żeby właśnie go dosięgnąć. Będzie to bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. Także bronzer idzie mi naprawdę bardzo fajnie, jest go naprawdę niedużo, ale jestem mega ciekawa, ile to jest jeszcze czasu zużywania. 3 miesiące? 2? No nie wiem, ale zbliżam się ku końcowi i jestem mega tym podekscytowana. To, jak to wygląda, to jest po prostu komedia, nie? Po prostu petarda. Jeśli chodzi o róże, tutaj prezentuje się mój róż z Viva, z Glam Shopu. No nie widać dużego progresu. Ja go używałam
Myślę, że około 10, jak nie ponad 10 razy w tym miesiącu. Nawet dzisiaj troszeczkę na oczy nakładałam trochę bronzera i właśnie tego róża jako taka baza pod moje błyszczące cienie. Więc nawet gdzieś tam za 2 razy na oczy mi się przytrafiło wykorzystać, ale głównie oczywiście na policzki. Uwielbiam ten róż, ale nie widać za bardzo jeszcze progresu. Nawet tak światło, jak próbuję, wiecie, złapać jakiś taki kąt, żeby było widać takie lekkie zagłębienie, bo ono tutaj jest, to zagłębienie, ale jeszcze nie jest takie zbyt widoczne na filmiku, na ujęciach, w kamerze, na zdjęciach. Niespecjalnie widać. Także jeszcze, żeby do tego denka tutaj dobić, to jeszcze jest, że tak powiem, kupa czasu przed nami. Jeżeli chodzi natomiast o kremowe, to prezentują się one tak. Tutaj wzięłam sobie do wyzwania zużycie tych 2 środkowych i aktualnie prezentują się w ten sposób. Tutaj widzimy, że fajnie się pogłębiło denko w tym różowym, natomiast ten tak się troszeczkę wygładził, bo te pierwsze zdjęcie tak śmiesznie wygląda, jest takie, wiecie, takie, a teraz jest takie bardziej gładkie, ale też mamy tutaj denko. Starałam się używać tych róży po prostu w zależności od tego, jaki mam makijaż i dopasowywałam go sobie. Jeżeli robiłam taki szybki make-up na wyjście, gdzieś tam, nie wiem, na nabożeństwo, to zwykle używałam suchego, po prostu jest szybsza robota i nie skupiałam się na tym, a te właśnie sobie wybieram tak w zależności od tego, jaki mam makijaż. Czy chłodniejszy, wtedy biorę sobie ten róż, czy cieplejszy, wtedy biorę sobie ten. Dzisiaj właśnie mam ten róż na policzkach i troszeczkę właśnie wiwy tak na wierzch, bardziej tutaj. Bardzo lubię jeden i drugi kolor, więc fajnie mi się zużywa. Ale nie napisałyście mi ostatnio, jak mam liczyć te róże, bo ten jest przełożony z paletki lata 20 albo 30 z Glam Shopu, więc to jest jakby takie pełne opakowanie, ale ten ja wyciągnęłam gdzieś z połowę, a resztę oddałam znajomej, więc nie wiem, jak to liczyć. Czy to jako wyzwanie, czy to jako pełny produkt, nie wiem, dajcie mi znać, bo póki co zużywam, ale nadal nie wiem, jak sobie to przekalkulować. No nic, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o cień do powiek, ten w płynie od Belle i Red Lipstick Monster, no to powiem Wam, że jak już tak sobie go wyciągam, to w zasadzie to opakowanie, te kopytko nie jest jakieś takie bardzo mocno uwalone. Tutaj tak może na czubeczku i jak sobie tak tutaj nim zaczynam kręcić i grzebać, to w zasadzie tutaj z tych boków, o tak tu, już niewiele się nakłada. Coś tam delikatnie tak, ale już naprawdę niewiele, więc wydaje mi się, że jestem coraz bliżej momentu wyciągnięcia stopera. Prawdopodobnie w tym miesiącu, jeśli będę go regularnie używać, to do tego momentu właśnie dojdę, że będę musiała wyciągnąć sobie stoper, żeby sięgnąć te wszystkie takie właśnie górne i dolne, nie wiem co, górne i dolne, żeby wyciągnąć. Nie ukrywam, troszeczkę mi się już ten kolor znudził i tak staram się go, wiecie, wmieszowywać w makijaże, ale tak czasami mi się już tak nie chce po niego sięgać, ale go lubię. Nie chcę go zmarnować, nie? Z drugiej strony. Także trochę się znudziła, trochę mi szkoda, żeby, nie wiem, zasechł czy coś. Także trzymajcie kciuki za zużycie, bo tutaj, powiedziałabym, że tutaj to już jest praktycznie pusto, nie? Tylko, no tak po prostu są ubrudzone te brzegi opakowania. A jeśli chodzi o mój suchy cień, zużywam sobie aktualnie, jak on się nazywał? Matowy cielak z Glam Shopu. Słuchajcie, rozkruszył mi się, więc nie będę miała Wam za bardzo jak pokazać. Spróbuję, ale nie wiem, co z tego będzie. Jest trochę rozkruszony i mi się go nie chce za bardzo sprasowywać, więc tak postanowiłam, że sobie go tak zostawię jak jest i po prostu będę delikatnie, ostrożnie nabierać sobie pędzelkiem. Zobaczycie na zdjęciach, jak on się prezentuje. Myślę, że zużyło się go całkiem sporo. Niewiele się przy tym rozkruszeniu zmarnowało, może jakiś tam maluteńki kawałeczek, ale staram się wszystkie te takie okruszki, opiłki i ten pyłek cały zużywać. Funkcjonalność jakby cały czas spoczko, tylko może na zdjęciach nie będzie tak tego widocznego tego progresu, no bo inaczej się po prostu ten kosmetyk układa, tak jakby. Ale progres jest. Jeżeli chodzi o konturówkę, no to prezentuje się ona w ten sposób. Używałam jej trochę w tym miesiącu i temperowałam na pewno 2, jak nie 3 razy. Dzisiaj musiałam ją natemperować już do tego makijażu. No to mi się wydaje, że 3 razy ją temperowałam, więc troszeczkę na pewno nam tej kredki ubyło. Nie do wszystkich makijaży mi pasuje, bo ona jest taka raczej cieplejsza. Ale wiecie, ja mam swoje sposoby na ustowe rzeczy, także no, myślę, że
że jest całkiem spoko to wygląda, nie? Jeszcze tutaj jest dużo oczywiście do zużywania, ale bardzo lubię te kredki z Mio, dobrze mi się sprawdzają, także jest ok. No i ostatnia rzecz, tutaj miałam jako wyzwanie zużyć sobie tą część szminki, którą mam w tym opakowaniu, bo część mam przełożoną do innego i słuchajcie, jak ją wykręcam, to jest maksimum, jakie się wykręca. Także jest już praktycznie płasko. Dzisiaj ją nakładałam i już zaczynałam czuć podczas aplikacji delikatnie, wiecie, brzegi opakowania. Także wydaje mi się, że żeby tak zużyć do takiej funkcjonalności, to jest kilka dosłownie użyć, żeby dało się to tak przyjemnie i komfortowo nakładać. Także niewiele mi tej pomadki zostało. Ja sobie dzisiaj w ogóle troszeczkę zmieniłam ten kolor, no bo jak zobaczycie sobie swatczyk, tak? Ten kolor, a ten kolor. Zupełnie inne kolory na ustach, ale właśnie ostatnio bardzo lubię bawić się przerabianiem kolorów ust i jak mam na przykład właśnie w projekcie taką pomadkę, ale mam na przykład chłodny makijaż, albo chcę jakieś ciemniejsze usta, albo bardziej zgaszone, to biorę sobie jakąś inną szminkę, wklepuję sobie na wierzch albo coś w tym stylu. I dzisiaj sobie wzięłam, słuchajcie, ostatnio robiłam taki trik z taką niebieską pomadką z NYX-a, taką, a że dzisiaj chciałam takie trochę ciemniejsze usta, to użyłam sobie takiej ciemno-niebieskiej z LA Girl i zobaczcie, to jest taki naprawdę niebieski, nie? Taki atramentowy. I ja sobie biorę trochę i ja sobie na wierzch po prostu doklepuję i ten kolorek mi się, wiecie, tonuje, neutralizuje i właśnie w ten sposób z tych dwóch pomadek powstało moje dzisiejsze lip combo. No i mam tą konturówkę też, tą z Mio i kolor mi się niesamowicie podoba, bo jakoś tak z tym ładnie było, ale jakoś tak za ładnie aż, nie? Ja lubię jak jest taka odrobinka jakiegoś takiego grunge'u troszeczkę w tym makijażu i to mi się bardzo podoba. Także taki mój sposób, czasami nawet na kolory, które nie do końca pasują nam w makijażu, zawsze możemy je delikatnie przerobić. I słuchajcie, to jest ostatni produkt w mojej aktualizacji, także zapowiada się też, że w tym miesiącu mogą jakieś denka się pojawić. Obstawiam właśnie żel, obstawiam tą pomadkę w wyzwaniu, że powinno udać mi się zużyć. Nie wiem, czy coś jeszcze. Może korektor, kto wie, może ten cień. Nie mam pojęcia. Zużyłam korektory, ale tutaj już mam kolejny korektor, także korektorem nie musimy się przejmować. Pod tą, jeżeli chodzi o bazę, to tutaj nie biorę żadnego zamiennika, nie mam takiej potrzeby. Na pewno musimy wybrać sobie puder i w związku z tym, że ja mam woalkę jeszcze z Glam Shopu, to myślę, że najfajniej sprawdzi się tutaj jakiś matujący puder, bo tego nie nałożę sobie w strefę T, a potrzebuję czegoś, co mnie zmatowi w strefie T. No i mam właściwie 4 pudry matujące. Mam Irenkę, która jest w miarę świeża, nie chcę jej zużywać, bo to też jest taki puder, który mi się zawodowo przydaje, więc albo na jakieś, wiecie, specjalne okazje, więc nie chcę go zużyć jak najszybciej. Chcę, żeby jak najdłużej był ze mną. Mam Joy, który też jest dosyć nowy, dosłownie kilka razy go używałam, bardzo fajny puder, ale przez to właśnie, że jest w miarę taki świeżutki, to tak mi troszkę szkoda. Mam tutaj Huda Beauty, ten wiecie, ten taki klasyczek, że tak powiem. I mam Sensumare Algotone. Ten jest matujący, taki delikatny, bez talku, a ten jest z talkiem. No i tak się zastanawiam, który ja bym wolała zużyć sobie. No nie mogę się zdecydować, który bym chciała zużyć. Mam poczucie, że ten może mi się jeszcze przydać do jakichś porównań, chociaż nagrywałam odcinek, w sensie nie odcinek, tylko tam rolkę porównującą te pudry, ale już tak mam poczucie, że on jeszcze może mi się do czegoś jakby przydać. I przez to, że jest taki mały, to może też na jakieś wyjazdy czy coś. Więc może ten Sensumare Algotone matowy, no jest bardzo też spoczko, beztalkowy, a ładnie wygładza, więc może sobie wezmę ten. On też nie jest jakoś tam mocno zużyty. Jak sobie tak zobaczymy, no to widzimy, że tyle jest go zużyte, w miarę pełny, ale mi to nie przeszkadza, absolutnie. Mam trochę w swoich zbiorach takich pudrów lekko bardziej satynowych, ale wydaje mi się, że po nie będę sięgała wtedy, jak zużyję sobie tą woalkę. Tutaj potrzebuję póki co jakiegoś takiego balansu, więc wezmę sobie ten puder. Za krem BB, słuchajcie, pomyślałam, żeby przejść sobie do zużywania podkładu Lancome. To jest Tom Idol Ultra Wear, jeden z moich ulubionych podkładów.
Mam odcień 235N, który jest na mnie troszeczkę za ciemny jeszcze na tą porę roku, ale wiecie, troszeczkę sobie rozjaśnię tam korektorem czy jakimś rozjaśniaczem i będzie ok, bo mam go naprawdę niedużo. Tutaj w opakowaniu wydaje mi się, no i tak też właśnie jak zaglądałam do środka, to jest on dotąd, słuchajcie, jest go tyle. A widzimy, że ta końcóweczka tutaj się zwęża ku dołowi, więc mam tyle praktycznie podkładu do zużycia. Nawet nie wiem, on mi tak już ta pompeczka nawet tak niespecjalnie super jakby chodzi, jak chcę go przechylić, muszę go tak pionowo trzymać. Także, czekajcie, jeszcze sobie zerknę do środka, się upewnię. No, on jest tutaj właśnie, nie? Tutaj brzeszki to już tak mi ładnie spłynęły i tylko zostało to. Więc to też powinno być takie w miarę szybkie denko. Pozostałe podkłady nie mam tak mocno pozużywanych, więc to byłoby najlogiczniejsze, żeby właśnie ten zużyć, no bo jest to końcóweczka. Także wezmę sobie ten podkład. Jeśli chodzi o... co tu jeszcze mamy? Mamy błyszczyk. No i tak właśnie ostatnio sobie stwierdziłam, że jak zużyję ten, to chciałabym się wziąć za ten olejek z Starsów również, Blanket. Nie wiem, czemu powiedziałam również. Nieważne. I jak widzicie, mam go tyle, jest troszeczkę zużyte, ale też jest go całkiem sporo. I teraz przez to, że ta pogoda troszeczkę się poprawiła, jest troszeczkę cieplej, to też nie potrzebuję jakichś bardzo mocno oklejających, ciężkich konsystencji na usta, a ten olejek jest taki całkiem przyjemny, nawilżający i nie jest ciężki. Także wydaje mi się, że mimo iż jest go całkiem sporo, to powinien mi całkiem sensownie schodzić. Ja biorę sobie te błyszczyki, olejki do łazienki i po prostu używam też tak pielęgnacyjnie. Nie tylko tak, wiecie, pod konkretny makijaż, bo wtedy bym nigdy nie zużyła, ale właśnie też tak troszeczkę pielęgnacyjnie. Więc wezmę sobie ten olejek, jest go całkiem sporo, ale myślę, że tutaj będzie fajnie widoczny progres, bo on jest też taki dosyć rzadki, więc ładnie wszystko, wiecie, ścieka i nie powinno być problemu ze zużywaniem do ostatniej kropli, więc to powinno być takie całkiem przyjemne. I pomyślałam sobie jeszcze o jakimś rozświetlaczu, no bo tutaj miałam sobie wyzwanie, jeżeli chodzi o ten RMS i u mnie tak, wiecie, te rozświetlacze tak nie schodzą za bardzo, bo mi się po prostu tak nie chce za bardzo w rozświetlacze i jak nie mam nic w projekcie, to w ogóle mi się one nie używają i nie zużywają. No i tak pomyślałam sobie właśnie, żeby może chociaż tak na wyzwanie znowu coś tam sobie wrzucić, żeby chociaż troszeczkę tego progresu było. I chyba wezmę sobie mój drugi ulubiony kremowy rozświetlacz, czyli ten z Pixi On The Glow Bronze. To jest taki jakby... no to jest niby bronzer, nie? Ale on jest bardzo jaśniutki. Odcień Soft Glow, zobaczcie. Jak go tak nałożę, to widzimy, że no on nie, może leciutko przyciemnia, ale niewiele. Ale ma taki przepiękny, beżowy odcień, że jest ciepły, ale nie jest żółty, taki wiecie, jakiś taki nieteges. Jest bardzo, bardzo zdrowo wygląda. A że ja na policzku tutaj zawsze sobie dużo koloru kładę, to jako taki toperek właśnie rozświetlający powinien być, albo jako baza rozświetlająca powinien być petarda. Ja mam go w opakowaniu tyle, to też nie jest wszystko, co ja mam, ale to jest tyle, więc może sobie gdzieś tam zaznaczę, powiedzmy, nie wiem, tak żeby zużyć, czekajcie, pazurkiem. Czy to będzie widać? Później sobie to zaznaczę mocniej. Dotąd, tak tyle, z połowę na przykład. No, to tak zużyjmy sobie na przykład z połowę, nie? No, czekajcie, no muszę ładniej to zaznaczyć. Niech będzie tyle, to jeszcze na karteczce sobie zaznaczę, ale chociaż żeby tyle sobie go zużyć, żeby on mi się nie zmarnował, bo jest naprawdę fantastyczny, też bardzo, bardzo go lubię. Całkiem sporo tego będzie, bo tego jest dużo, więc nie wiem, czy nie przesadziłam sobie z tym wyzwaniem, ale zobaczymy, no w razie czego zawsze mogę się, że tak powiem, wycofać. Także dajcie mi znać, co obstawiacie, że zużyję jako pierwsze i napiszcie mi, jak idzie Wam zużywanie. Jeżeli macie ochotę dołączyć do wyzwania, to każdy moment jest dobry, każdy miesiąc jest dobry, nie musicie czekać na początek roku czy coś w tym stylu, tylko po prostu bierzecie kosmetyki, wybieracie i zużywacie razem z nami. A jeśli potrzebujecie dodatkowej motywacji do tego zużywania, to zaglądajcie na naszą grupę na Facebooku Project Pen Polska, w której motywujemy się wzajemnie do zużywania i pokazujemy swoje progresy i jest to bardzo taka przyjazna grupa, gdzie jest fajna atmosfera i dobry vibe. Także zapraszam Was tam serdecznie i dziękuję za dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.